Polski hub gazowy może ugruntować rozstanie Europy z gazem rosyjskim. Europa chce uniezależnić się od Chin, inwestując w Grenlandii. Dyktator Wenezueli rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jest 4 grudnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Pozdrawiam Państwa z Turcji, gdzie prowadziłem rozmowy o flocie widmo Rosji na zamkniętych konsultacjach eksperckich pod egidą ambasady Polski w Ankarze. Dziękuję bardzo za zaproszenie i przechodzę do informacji dnia. Polski hub gazowy pomoże ugruntować rozstanie Europy z gazem Rosji. Trwałe porzucenie gazu z Rosji w Europie będzie pewniejsze, jeśli nastąpi wypełnienie luki z użyciem hubu gazowego w Polsce. To sposób na uniemożliwienie rezurekcji Nord Stream 1 i 2, czyli gazociągów z Rosji do Niemiec. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły 3 grudnia nieformalne porozumienie dotyczące przyspieszenia procesu odchodzenia od gazu rosyjskiego. W ramach inicjatywy REPowerEU ustalono wiążące przepisy, które mają doprowadzić do całkowitego zatrzymania importu gazu z Rosji do Europy. Komisja informuje, że kontrakty krótkoterminowe zawarte przed 17 czerwca 2025 roku mają zostać zakończone do 25 kwietnia 2026 roku w przypadku LNG i 17 czerwca 2026 roku w odniesieniu do dostaw gazociągowych. Umowy długoterminowe na LNG mają wygasnąć do 1 stycznia 2027 roku w koincydencji z embargo unijnym, a na dostawy sieciowe do 30 września 2027 roku pod warunkiem spełnienia celu zapełnienia magazynów gazu w Europie przed 1 listopada 2027 roku. W ostatnich latach import gazu do Unii Europejskiej uległ znacznym zmianom. Przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku gaz rosyjski stanowił aż 45% wszystkich dostaw do wspólnoty. W październiku tego roku udział ten spadł do 12%, co pokazuje, że proces dywersyfikacji dostaw jest zaawansowany, choć niezakończony. Rozwój dostaw nierosyjskich z użyciem Polski w roli pośrednika w Europie Środkowo-Wschodniej może ugruntować rozstanie z Rosją uwarunkowane przepisami REPowerEU. Istotny fakt to rozróżnienie, że propozycja legislacyjna REPowerEU to zmiany prawa unijnego, które w przeciwieństwie do sankcji pozostaną w mocy niezależnie od losu wojny na Ukrainie. Polska może już teraz wysyłać do 4 miliardów m3 gazu ziemnego rocznie na Ukrainę. To 4 razy więcej od dotychczasowego maksymalnego eksportu na tym kierunku. Do utrzymania tak dużych dostaw potrzebny jest kontrakt długoterminowy, jak ten będący przedmiotem rozmów Orlen-Naftogaz. Istniejąca infrastruktura wystarczy do realizacji dostaw do 4 miliardów m3 przez granicę, jednakże rosnące zapotrzebowanie krajowe w Polsce i konkurencja między klientami w Europie Środkowo-Wschodniej sprawiają, że powstał plan dostawienia drugiej jednostki FSRU-2 do pływającego gazoportu w Zatoce Gdańskiej, który mógłby pozwolić na dostawy dodatkowego gazu pod warunkiem potwierdzenia zapotrzebowania na rynku. Procedura Open Season w tej sprawie ma się zakończyć do połowy 2026 roku. Jeżeli propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej zostanie przyjęta przez państwa członkowskie, dostawy gazu ziemnego z Rosji w Europie skończą się do końca 2027 roku. Oznaczać to będzie przestrzeń do rozwoju polskiego hubu gazowego, który stałby się cenowym punktem odniesienia dla całego regionu. Gazoporty w Świnoujściu, Gdańsku i Kłajpedzie, Baltic Pipe i inne źródła pozwolą słać przez Polskę do 40 miliardów m3 gazu ziemnego rocznie. Już teraz toczą się rozmowy o dostawach na Słowację, a być może zmieni się postawa Węgier pozostających dotychczas przy gazie rosyjskim. Propozycja legislacyjna REPowerEU może zostać ostatecznie zatwierdzona przez instytucje unijne na przełomie 25 i 26 roku. Badanie Open Season w sprawie FSRU-2 ma zostać przeprowadzone w połowie 2026 roku. Także wtedy może dojść do podpisania nowych umów gazowych w regionie, w tym ze Słowacją. Rozwój dostaw nierosyjskich przez Polskę jest szczególnie istotny wobec ryzyka powrotu do gazu rosyjskiego, na przykład sprzedawanego z etykietą pośrednika europejskiego albo amerykańskiego w razie zmiany politycznej w Niemczech i rezurekcji projektów Nord Stream 1 oraz 2.
klauzula pozwalająca na rewizję legislacji gazowej REPowerEU co 2 lata oraz furtka do braku kontroli dostaw od pośredników zatwierdzonych przez Komisję pod kątem faktycznego pochodzenia mogą pozwolić w przyszłości na powrót importu rosyjskiego. Przykładowo możliwy jest lobbying Węgier za zwolnieniem ich spod tych przepisów pod pretekstem niskiego zapełnienia magazynów, do którego mogą celowo doprowadzić. Dostawy z Rosji przez Azerbejdżan mogą być także klasyfikowane jako azerskie. W takim scenariuszu polski hub zapełniłby długoterminowo lukę po gazie rosyjskim, nie pozostawiając miejsca na nowe kontrakty z Rosjanami. Urentowniłby infrastrukturę służącą dywersyfikacji i zmniejszał rentowność konkurencji z Rosji. Długoterminowy rozwój polskiego hubu gazowego wymaga dalszego działania. Kluczowa jest do tego inwestycja w rentowność szlaku przez Polskę, także poprzez odpowiednią politykę taryfową, faworyzującą go względem konkurencji w Grecji, Niemczech i krajach Beneluxu. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Przyspieszenie taryfowe. Urząd Regulacji Energetyki stara się o narzędzia pozwalające mu szybciej zmieniać taryfy, gdy koszty producentów energii spadną szybciej niż wynika z aktualnych założeń. Taka zmiana w razie spadku cen na giełdach miałaby przełożyć się szybciej na niższe rachunki odbiorców. Obrońcy węgla. W 2025 roku koszt wydobycia tony węgla w sektorze górniczym przekroczy 1000 zł, a cena sprzedaży do elektrowni wynosi zaledwie 330 zł za tonę, ostrzegają autorzy raportu portalu dobitnie.pl. Ich zdaniem polska grupa górnicza może upaść w ciągu 2-3 lat i apelują o zmianę polityki w celu obrony węgla. Mapa OZE. Tauron Dystrybucja wprowadza pierwszą w Polsce internetową mapę przyłączeń źródeł odnawialnych. Widać na niej, gdzie są wolne moce przyłączeniowe. Tauron chce zachęcić klientów do składania wniosków poprzez e-formularz. Operator i wojsko. Operator polskiego systemu elektroenergetycznego PSE będzie ćwiczył z Wojskiem Polskim. Nie na każdy scenariusz zagrożenia odpowiedzą skutecznie firmy, a nie nawet służby mundurowe, inne niż wojsko. W grę wchodzi także inicjowanie zmian prawa. Umowa o współpracy została podpisana 3 grudnia. Teraz wieści z Europy. Opóźnienie zakazu? Komisja Europejska może opóźnić termin zakończenia sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi na okres po planowanej cezurze w 2035 roku. Źródła Reutersa twierdzą, że prezentacja pakietu wsparcia jest opóźniona z 10 grudnia, prawdopodobnie przez takie plany. Spór o aktywa. Komisja Europejska uważa, że jej propozycja legislacyjna o wykorzystaniu zamrożonych aktywów w Rosji do finansowania obrony Ukrainy odpowiada na obawy Belgii. Podkreśla jednak, że głosowanie w tej sprawie wymaga większości kwalifikowanej, a nie jednomyślności. Belgowie odrzucają pomysł komisji, ale na razie nie ma alternatywy podtrzymania wsparcia Ukrainy w 2026 roku. Niezależność od Chin. Program unijny Resource EU, mający zmniejszyć zależność Europy od surowców krytycznych z Chin, ma zakładać m.in. współpracę przy surowcach Grenlandii. Zależność od komponentów OZE z Chin jest problemem jak kiedyś od gazu z Rosji. Chińczycy zapewniają w niektórych obszarach nawet 90% dostaw. Czas dla Gazpromu. Serbia dała Gazprom Nieftowi czas do 15 stycznia na zbycie udziałów w spółce NIS, operatorze jedynej rafinerii serbskiej zagrożonej przerwą dostaw ropy przez sankcje USA wobec Rosjan. W grę wchodzi sprzedaż udziałów bądź nacjonalizacja w razie braku chętnych. Nieoficjalnie można usłyszeć o zainteresowaniu węgierskiego MOL. Jeszcze wieści ze świata. Atak na Przyjaźń. Wywiad wojskowy Ukrainy podał, że dokonał dywersji na ropociągu Przyjaźń na terenie Rosji. To ostatni szlak dostaw ropy rosyjskiej do Europy, trafiającej do Słowacji oraz Węgier. Te kraje apelowały do Kijowa o powstrzymanie ataków, ale Ukraińcy odparli, że bronią się przed agresją. Depresja naftowa w Chinach. Kepler szacuje, że dostawy morskie ropy z Rosji do Chin opiewają obecnie na mniej niż 800 tysięcy baryłek dziennie. To spadek od 400 czy 500 tysięcy baryłek miesiąc do miesiąca w wyniku sankcji USA wobec Rosnieftu i Łukoila oraz najniższy wynik od lutego 2022 roku. Eksport winduje. Wzrost eksportu LNG z USA w listopadzie o 40% rok do roku oraz niższe temperatury spowodowały według Bloomberga podwyżkę cen na giełdzie amerykańskiej do około $5 za MMBTU. To najwięcej od 3 lat. Tymczasem cena na giełdzie w Europie to około 28 euro za megawattogodzinę i jest najniższa od ponad 2 lat. Przyjazna rozmowa.
Dyktator Wenezueli Nicolás Maduro odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem wobec spekulacji o możliwości ataku amerykańskiego. Ocenił dialog jako, cytuję, przyjazny, sugerując deeskalację. Ropa Brent utrzymuje się poniżej $63 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.